Dzień dobry kochani, nie zdążyłem się z wami niestety wczoraj porządnie pożegnać, ponieważ nie zauważyłem i w międzyczasie bateria w mikrofonie mi się skończyła. A bez tego za bardzo nie mam jak do was mówić, ponieważ szum z kamerki od wiatru jest zbyt duży. Także sekcja 6 wczoraj została ukończona. No, łącznie w trasie spędziliśmy 11 godzin, także już dostałem solidnie w kość. Po drodze jeszcze minęliśmy jednego kolegę, też na tenerce, a już się nie miałem sił się zatrzymywać tak naprawdę, żeby z nim pogadać. Dzisiaj rano ładna pogoda, 17 stopni. Wjechaliśmy już na TED numer 7. Wczoraj też jeszcze kawałki, pewnie zobaczycie przebitek z 7. I co, dzisiaj rano dojechałem 30 km z powrotem tutaj na 7 i lecimy teraz z Łodzi, okolice Poddębic, do wysokości Radomia TED-em. Dzisiaj ponad 200 km, także ciutkę mniej niż wczoraj, dlatego myślę, że no na pewno będziemy parę godzin do przodu. Natomiast z tego co pamiętam, 7 jest zdecydowanie bardziej urozmaicona terenowo, jest bardziej wymagająca jeśli chodzi o piachy, także no cóż, zakładam was na kask, trzymajcie się mocno, dobra, jesteście założeni, zakładamy rękawice i co, jedziemy, także TED numer 7, let's go. Już na wstępie widzę, jakieś nas czekają ładne kaseczki. Wczoraj obyło się bez żadnych przygód. Nie było żadnych gleb. Także moment, teraz tu. Dobra. O. Jadą koledzy. Siema. Cześć. Z daleka jedziecie? Karolina. To ładnie. I dokąd dzisiaj? Którędy? Właściwie to chcemy gdzieś tak może za Poznań kawałek dojechać, nie? O, ładnie. Jakieś przygody po drodze? Jeszcze raz? Jakieś przygody po drodze? Nie. Bo jedziecie tam z okolic Radomia, tak? Tym TED-em 7. Tak, no. Okej. Siódemką teraz jedziemy. Bo przyjechaliśmy tak. Jedynką, siódemką. Tak. Okej. Fajnie. I bez przygód. Przygód. No, to najważniejsze. Tak dzisiaj lokalnie. Nie, ja jechałem wczoraj z Makowa Mazowieckiego. Wczoraj zrobiłem 500 km, jak gdyby z nad Warszawy, tutaj za Poddębice 6. I tutaj spałem lokalnie u rodziny i dzisiaj jadę z powrotem 7 do wysokości Radomia, no i z powrotem do Warszawy. No, fajnie. Także też cały dzień jazdy. No nic, to trzymajcie się. Tak, bezpieczne. Bez przygód i bezpiecznie. Przed sobą dalej, nie? No, zresztą znasz, nie? Tą trasę. No tam jest trochę piachów, nie? O, takie dopuszczliwe trochę, nie? Okej. No. O, na radę. Szerokości, dzięki. No proszę, jak miło. Wczoraj narzekałem, że nikogo nie spotkaliśmy, a tutaj od razu miłe spotkanie. Sam jeszcze się nie zdążyłem rozgrzać tak naprawdę. Pierwszy zakręt i już tutaj koleżeństwo wyjechało, także bardzo przyjemnie. Też ładny kawał chcą zrobić. Dzisiaj mają cały dzień jazdy. Tak jak my mamy trochę krócej. Jeszcze na koniec zjedziemy sobie na moją trasę Rac w drodze do domu. Tu jedziemy wzdłuż, to A2 pewnie. Tak jest. Dobra. Trochę się poruszać, rozgrzać nogi.
śmigamy. Tutaj mam ślady zostawione właśnie przez kolegę i koleżankę. To jest o tyle ułatwiające, że nie muszę tak często patrzeć na mapę, wystarczy jechać po ich śladach. Chociaż też zakładam, że oni gdzieś tutaj nocowali, także mogą odbić w miejsce nieoczekiwane. Zresztą zobaczymy, gdzie nocowali, bo zobaczymy, gdzie się te ślady skończą. W nocy chyba troszkę popadało, albo przynajmniej była mocna rosa, bo dzisiaj zdecydowanie czuć na drodze większą wilgoć. Na drodze dojazdowej na asfalcie też było mokro. Także piaski przynajmniej do 12 powinny być troszkę bardziej zbite. Jedziemy. Widzicie, adventury nie śpią do 10, tylko jeździmy z samego rana. Jest przed 9. My już w trasie. Ale fajnie kogoś spotkać. Simpaticos. Tu zaraz dajemy w prawo. Tutaj. Dobra, tak jest. Tu dajemy w prawo. I tu w lewo. Ale przyjemnie tutaj tak naprawdę wakacyjnie. Wakacyjne okolice, ładne domki. Tu widzieliście szyld sprzedam. Gdyby ktoś był zainteresowany kupnem działeczki przy ulicy Marii Konopnickiej, nie wiem w jakim mieście, zakładamy, że gdzieś przy Strykowie. O, jak chcę jechać, a tu biegu nie ma. Są jakieś sarenki, widzicie? Nie ma. Nie ma sarenek. My tu w prawo, ktoś tu sobie postawił słupka na środku drogi. Jakieś ogrodzenie może będą robić. Dobra, i teraz tutaj. Już się chciałem rozpędzać, ale my teraz znowu skręcamy. Króliczek znowu. I asfalcik. I śmigamy. Powiem wam, że wziąłem na tą wyprawę moją dwudniową wszystkie karty pamięci, jakie mam. Wczoraj... O, jakiś robaczek, robaczku, o matko. O. Wczoraj na cały dzień 256 giga starczyło dosłownie na styk, z tym, że też pauzowałem momentami to nagrywanie. Dzisiaj z kolei już nie mam 256, muszę kupić więcej tych kart. Te karty są dosyć drogie, bo to są karty takie do kamerek, one muszą mieć możliwość szybkiego zapisu i odczytu. Więc niestety są dużo droższe niż takie zwykłe karty o takich pojemnościach. I
Tych kart kupię więcej, kurka. Mam jeszcze takie pary trochę mniejszych objętości na dzisiaj. Także powinno nam starczyć. Ale to też jest tak, że czasem przestajecie nagrywać i się dzieją fajne rzeczy, nie? Albo gąski z pola wybiegają, albo coś. Więc generalnie idealnym rozwiązaniem byłoby, gdybym to nagrywał non-stop. Ale wtedy też problemem pojawia się bateria. Tak długo jak bateria w kamerce jeszcze są wymienne i sobie mogę podładowywać w międzyczasie, tak ten mikrofon on tam starcza na 5-6 godzin. Ja dzisiaj się zatrzymam na drugie śniadanko gdzieś na Jabłuszko. To w międzyczasie szybko postaram się go doładować, żeby nam dzisiaj starczył sprzęt na cały dzień. Tak jak kiedyś wspominałem, wiecie, zacząłem nagrywać te filmy niedawno dla Was, także jeszcze się uczę różnych patentów i rozwiązań i logistyki całej związanej z tym. Na pewno faktem jest to, że całe to nagrywanie zjada sporo sprzętu w trasie. Nie, sprzętu też zjada, ale czasu. Niestety, żeby się zatrzymać, rozładować, wyjąć drona, polatać. Tak się mówi, tu 20 minut, tam 20 minut i nagle znikąd się 2 godziny nam wyjazd wydłuża. Ale przynajmniej jest super pamiątka. I odpalając sobie ten film, później w zimowy wieczór można fajnie jeszcze te chwile wirtualnie z fotela sobie przeżyć. Blachy od 9 zł na metr, gdyby ktoś nie widział. Ktoś zainwestował w banner, żeby było widać. Tu mamy arbuz, ale arbuza nie widać. Też często sprawdzam w lusterku, czy ja w ogóle to nagrywam, bo przy włączaniu tej kamery już po tylu godzinach jazdy tracicie orientację, kiedy kliknęliście nagrywania, kiedy je wyłączyliście. Ale nie martwcie się teraz się to nagrywa, czerwona lampka mryga. O, ładny zjazd w dół. Fajny. Oczywiście z piaseczkiem, bo bez tego byłoby nudno. Teraz będzie zaraz ostry zakręt w prawo. Dobra, tutaj ptaszek, uważaj. Człowiek by się rozpędził, a my tutaj robimy skrót w dół. O. Skrót w dół i tu w lewo. Ale bagienko tu jest niezłe. Ale bagienko. O, tu też fajna kopalnia. Już kurde, no nie będę latał tylko dronami przy tych kopalniach, no bo będzie, że ten wyjazd kopalniami stoi, no ale zobaczmy. No też ta jest niezła. Całkiem spora. My teraz w lewo. I co my tu na wprost? Dobra, czemu by nie? Fajna droga. Wąwozik. Single tracków za dużo nie ma na tecie, ale patrzcie, to jest jeden z nich. A tu mostek. Wąski mostek. Dobra, zmieścimy się. Metalowy. Woda płynie, przejedziemy. A, głupio by było, jakby tylne koło wpadło teraz w ten mostek. Ale super, o tu proszę, jakie drzewko wąsko. Tu pani idzie na rowerku, podziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie
ma co zasuwać, jakby właśnie za rogu. O, patrzcie, ile tu idzie ludzi. Kurna, żeby mi tu nie podpadł. No, ale tędy idzie Ted, to idzie Ted. Dziękuję. Ekstra, to jest ekstra kawałek drogi, ale niestety uczyszczany przez ludzi. Także pewnie to jest jeden z tych fragmentów trasy, gdzie napotykamy na swego rodzaju konflikty. Patrzcie, nie ma drogi, widzicie? Ale nam to nie przeszkadza, bo my drogę znajdziemy. Tu jest droga, nie? Trochę wyglądało, jakbyśmy komuś wjeżdżali na chatę. Droga bez wylotu, ale słuchajcie, my zawsze znajdziemy jakiś fajny wylot. Mamy trójkę wbitą. O, i jedzie pociąg. Łódź-Widzew. No i znowu single track. Milutko. Czyli single track w ogóle się wzięła nazwa single track, czyli takiego pojedynczego pasa ruchu. Ale tu znowu jesteśmy na podwójnym. Tu zobaczcie, mamy jakiś taki Wichajster, który on prowadzi tu. Dobra. I będzie chyba ostry podjazd w górę po piaseczku. Tędy, dobra. Spoko. Luz blues. Zahamujmy. Akurat pan na rowerze nam przejeżdżał. Tylne koło mi tam mieli, ale dobra. I teraz w lewo. Dobra, Gicio Malina. W lewo i w prawo. Ekstra. Super ta trasa jest. Podoba mi się zdecydowanie. Wiecie, to też jest sposób, ja jechałem tutaj jako moim pierwszym tetem w zeszłym roku, ale jechałem tą trasę pod prąd. I teraz, o jakie piachy duże. Teraz jadąc tą samą trasę tylko w drugą stronę, to jest normalnie, jakbyście poznawali trasę na nowo. Trochę więcej gazu. Dobra. Najważniejsze, żeby się nie zatrzymać, nie stracić balansu i impetu. Bo wtedy zaczynamy tańczyć. 200 kg motocykla robi swoje. Utrzymać go w równowadze na takim miękkim podłożu jest bardzo ciężko. Dobra. Duże mamy korzonki. I jedziemy. Aż mi zaschło w oczach. Normalnie. Soczewki plus brak mi mrugania przez to, żeby się skupić na drodze. I od razu się robi to, co robi. Zakaz wywozu śmieci był znak. I co to ma być? Co to ma być? Naprawdę wstyd komuś powinno być. Są punkty selektywnej zbiórki odpadów. Za darmo by wam to przyjęli. No nie, wywalać to kurna. No, Jezus, jakie szkło. Wstyd. Zakaz odpadu. Zakaz wyrzucania śmieci, nie? I kurna, i tak jest wysypisko. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson, okay?